Frecia, ci, 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 ci. Odpoczywaj, kocie. Dzień dobry. Widać tu 4 sadzonki. Będę chciała przeprowadzić pewien test wraz z panem Andrzejem, który zaszczepił te sadzonki na różnych podkładkach. Ale o tym za chwilkę. Najpierw spójrzcie państwo. Tu jest sadzonka arbuza o nazwie Carolina Cross. Nasionko zostało pobrane z wyjątkowego okazu, bo z arbuza o wadze 118 kg. Pan Andrzej Felcyn ustanowił ten rekord w zeszłym roku w Krapkowicach na konkursie warzyw gigantów. I to jest rekord polski. Nasionko pochodzi właśnie z tamtego arbuziaka. Takąż sadzonkę otrzymałam w prezencie, a jest ten arbuziak zaszczepiony na tykwie Snake, wąż. I dzisiaj będzie sadzona do gruntu. Tu mam datę podaną, 7 kwiecień był albo wysiew, albo szczepienie. Tego nie wiem. Pojemniczek przezroczysty, nacięty na krzyż na dnie. Bardzo duża ilość perlitu. Dostałam też troszeczkę podłoża gotowego na próbę. Takiego bardzo lekkiego. Ja nigdy w tak lekkiej ziemi nie sadziłam arbuzów. A teraz przejdźmy do tego. Od początku. Było opakowanie. W nim tylko 8 nasion fantastycznej odmiany o nazwie Sugar Yellow. Widać jaki kształt? Skórka prawie nieistniejąca, a to co istnieje jest również słodkie. Producentem jest Nong W Bio Ltd, tak? Korea, firma koreańska ogólnie. I cóż, z tego opakowania nasionko dostało się w ręce osoby, która zaszczepiła. Wyrosła sadzonka w zeszłym roku z tego nasionka pochodzącego stąd. Zostały nasiona zebrane, a arbuz nie powiela cech, jest F1. W tym roku ja wysiałam i zobaczę jaki kształt i smak będzie miał z zebranych F1. To są sadzonki zebrane z nasion moich, właśnie z tego F1. I ja mam również siana 16 kwietnia. I ja mam przedostatnie nasionko z oryginalnego opakowania. Tu będę mogła smak porównać, jak coś się nie wydarzy z sadzonką. Zwróćcie uwagę na rysunek podłużny. Właśnie taki, jak na opakowaniu widzieliście. Ale w tym roku kupiłam o takiej samej nazwie, bez dopisku F1. Ciemnozielona skóra, okrągłe, więc nie wiem czym to będzie, co będzie w środku. I tak zaznaczyłam. A tu jest jeszcze z mojego zbioru z 2022. Nasiona były spleśniałe. 1 z 7 jest sieweczka, sadzoneczka. Taka ciekawostka. Oby było dane przetestować. A tu strasznie zmęczony kiciuś. Kot, który w gości przychodzi i prawie że z nami zamieszkał na dworzu. Upał okrutny. Rany cały czas się goją po kleszczach. A to już 2 miesiące. No i słuchajcie państwo. Wysiał ten mój znajomy, pasjonat też bardzo, na 3 różnych podkładkach właśnie Sugar Yellow. Przypominam, nie z oryginalnego opakowania.
Tu jest oznaczone literką C. Na dyni figolistnej, czyli Cucurbita ficifolia. Ta sadzonka tak wygląda. W kącikach pierwszy kwiatuś, pewnie męski, jeszcze nie widzę. Natomiast ma bardzo brzydki, jakby porażony liść. Chcę ocenić smak. Czy wpływ podkładki będzie miał znaczenie na owoc, na smak. Tu jest oznaczone literką B i jest zaszczepione na dyni Atlantic Giant. Szukaj rał. Tu wygląda pięknie, bez plam. Również widoczny zawiązek kwiatuszka. Pewnie męski. Nie widzę kuleczki na razie. Pozostała trzecia. Sugar Yellow na podkładce o nazwie Shintoza. Literka A. Podobna siła wzrostu, ale najmniejsza jest dynia figolistna, ale najsilniejsza Shintoza. Czy tu jest kwiat? Jakikolwiek zawiązek widoczny? Nie w takim stopniu jak tam, ale tu jest żeński. Słuchajcie Państwo, nie wiem czy widać, w kąciku obok liścia. Maleńka kuleczka. Oby się i męski pojawił gdzieś. Czy tu? Taki będzie test smaku. Miejsce szczepienia w A jest takie. W C już inny rodzaj szczepienia. W B tak wygląda. I to by było. A jak wygląda szczepienie u Karoliny Cross? Miejsce. Jeszcze klips pozostał. No, też jest zrośnięte mocno. Taka ciekawostka. Trochę sucho mają już. Trzeba podlać. I jeszcze jedno. Panie Andrzeju, w tym roku szoku nie doznały sadzonki i nie wydzielały takiego jakby chemicznego, lekarskiego, laboratoryjnego zapachu, jak w zeszłym roku. Bo w zeszłym roku musicie Państwo wiedzieć, kto nie oglądał, kto nie wie, to te sadzoneczki w pewnych warunkach są. W szklarni owszem, ale jest tam napowietrzanie, warunki inne niż takie, które posiadamy w domu. I one, myślałam, że mi padną w zeszłym roku. Ale odżyły po kilku dniach. A z tymi się tak nie zadziało. Tu zobaczmy w C, jak wygląda spód. W A, no mega tu jest korzonków. I jeszcze, to trzeba zsunąć. Będzie. W B, czyli w Atlantic Giant, tak wygląda. Jestem też ciekawa, czy na podkładkach owoce urosną większe niż bez podkładek, ponieważ zobaczcie, waga 3 do 4 kg i tak miałam mniej więcej. Są bardzo słodkie. A jeszcze zobaczcie, znalazłam opakowanie od tego okrągłego Sugar Yellow. Tu jest napisane 3 kg. O, to jest opakowanie do tego. Także będę zdawać relacje, pewnie z opóźnieniem, bo nawał pracy, zajęć do bakrotka. Pozdrawiam. Do widzenia.